Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu stycznia. Powiem wam, styczeń, miesiąc taki pełen skrajności, temperatury od prawie -20 do +8. Dni albo pełne słoneczne, zero chmurki, albo w ogóle tego słońca kompletnie taka ciemnica. Także bardzo ciekawie styczeń wyglądał. No i zapraszam was, słuchajcie, ogólnie na podsumowanie solar trackerów, pomp ciepła, off-gridu, kolektorów słonecznych, auta elektrycznego, magazynów energii wysokonapięciowych, niskonapięciowych i wszystko, co tutaj mam związane z OZE i nie tylko. Także słuchajcie, zaczynamy. I tak, solar trackery 385 kW, 5 kW już są przestawiane pomalutku z kierunku południowo-wschodniego na południowy. Jeśli jest oczywiście pogoda, ręcznie je przestawiam, bo cały czas albo wieje, albo nie wieje i różnie jest. I dają radę energii, wyprodukowały. Niestety nie za dużo, ale wyprodukowały. Stacja pogodowa fajnie mi cały czas dane zrzuca, także polecam tą stację, naprawdę super sprawa. Później wam ogólnie urywek z monitoringu pokażę. I słuchajcie, lecimy dalej, czyli instalacja off-gridowa 2,4 kW, kierunek południowo-wschodni, kąt 55 stopni, do tego kolektory heat pipe, 66 rur, ogarniają temat elegancko. Powiem wam, te rury już fajnie grzeją i się zastanawiam, czy nie spiąć dwóch zbiorników razem wężownicami, żeby nie było, że jak mnie zawiedzie zawór trzydrogowy, to zagotuje układ. Także na razie obserwuję i się zastanawiam. Pompa ciepła świetnie sobie daje radę. Nagrzejniki pcha 36 stopni i to oczywiście nie wystarcza. Tak, do -5 jest ok. Średniej temperatury całodobowej, nie? Co brakuje, dodmuchuje klimatyzator 2,6 kW. Tam z drugiej strony mamy klimatyzator 3,5 kW, do którego za chwilę, słuchajcie, dojdziemy. Oj, mam zimno. Może nie ma takiego jakiegoś na minusie, ale jest wiatr taki chamski, jak ja to mówię. Wspomaganie mamy jeszcze z dwóch paneli 800 watowych. Tu jest kierunek południowo-zachodni, kąt 85 stopni. I no, był film, także zapraszam na mój kanał, jak kto nie widział, jak upaliłem tymi panelami regulator MPPT. Tutaj sobie też już taki kącik, słuchajcie, urządziłem kącik ładowania EV, czyli mam tutaj dwie ładowarki. Pierwsza to jest wallbox 11 kW trójfazowy wallboxik, a drugi to jest taka przenośna ładowarka. Ona jest też trójfazowa, znaczy jednofazowa albo trójfazowa, bo tutaj są różne wymienne końcówki. Ja o niej film zrobię, tylko na razie nie mam na to po prostu czasu. I ta ładowareczka obsługuje nam wszystko, co może tylko praktycznie obsługiwać. Od jednej fazy, tak jak mówię, do 3 faz. Bardzo fajnie to się sprawdza. Robię na razie testy. Ona będzie z niskonapięciowego magazynu energii, a wallbox jest z wysokonapięciowego magazynu energii. Jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie. Muszę chować tą wtyczkę tam na górę, bo mój pies strasznie tą gumę polubił i nie wiem dlaczego. Z jednej, tam co jest wpięte, ładuje elektryka, już zeżar i ta guma leży i teraz drugi naciąga. Nie wiem, co tu jest, czy ona tak pachnie, ta guma, czy co. Normalnie nie może się oprzeć i zamiast to normalnie tutaj sobie wieszaczek zrobiłem, żeby wiszało na wieszaku, no to musi być kabel na wallboxie na górę rzucony, no bo będzie cały czas tylko jad. Kabel się nie cieszy, bo już jest przeszkolony, ale nie czepi, ale tamto normalnie masakra. Także fajnie, że już wszystko w jednym miejscu. I tak, Renault Kangoo elektryk ładuje się. Powiem wam, albo inaczej, wejdźmy do ciepłego i będę mówił, bo tu jest za zimno. 3,5 kW klimatyzator ogarnia temat. Skakuję do cieplejszego, bo tam jest normalnie, zobaczcie, no jest zimno. No prawie 2 stopnie, ale wiatr wieje. Ten wiatr jest normalnie taki okropny, że masakra. Co do kangura, pierwsze wrażenia, słuchajcie, to jest tak.
Fajnie się tym jeździ, super. Niestety no baterii jest tyle ile jest. Na razie udało się z baterii 16 kWh tylko wyciągnąć, czyli już mam takie pewne 100 km, ale od 100% do zera. I jazda w zimie no to tylko temperatura baterii, bo tutaj są dwa ogrzewania postojowe. Potocznie zwane wybasto, tu są Ebersprechery, czyli ogrzewanie wodne 5 kW i ogrzewanie powietrzne jest 2,5 kW i te ogrzewania robią super robotę. Nawet próbowałem jeździć na oryginalnym ogrzewaniu tym grzałkowym, ale to tak do 0 stopni niżej się nie da, bo po prostu te grzałki no chyba fabrycznie są po prostu za słabe. Nie, one by się nadawały, ale jak są te wersje właśnie takie dwumiejscowe i z tyłu jest paka, prawda, to takie małe pomieszczenie, a tutaj to jest taki autobus, że nie ma opcji, a to ogrzewanie właśnie paliwowe robi robotę. No i w styczniu już wciągnęło 7 litrów ropy, także no to muszę odliczyć też od zwrotu z kilometrów przejechanych, które nie płacę paliwa, tylko lecę na swoim prądzie. Także to będzie wszystko w Excelu, słuchajcie, na bieżąco, a tak będzie film o kosztach ogólnie, ile mnie wyszło to auto i ogólnie będzie jeszcze, dźwigniemy go do góry, tylko na razie nie ma po prostu czasu, a i też zimno jest, to się nie chce, no i tyle, co mam powiedzieć. Dobra, lecimy z tematem dalej. I tak, styczeń ogarnięty jest już na tym magazynie. O właśnie wam jeszcze tak, tutaj wam tak bardziej w szczegółach wszystko pokażę, a później już będzie ogólnie. Tesla 40 kWh, bardzo fajnie sobie radzi. Pracuje teraz na 40%, poniżej 40% musi już, że tak powiem, zabraknąć prądu. I tu jest takie podsumowanie szybkie, bardziej szczegółowe właśnie z stycznia. I słuchajcie, tak, jak widzicie, produkcja 366, później mamy ładowanie w baterię poszło 165, w sieć poszło 11 kWh i w drugą stronę zużycie całkowite to nie jest moje, bo tutaj magazyn, jeszcze mam ten drugi magazyn, jeszcze mam inne rzeczy, także w Excelu sobie zużycie całkowite, ale tutaj na tym systemie mamy 1570 kWh, bezpośrednio z paneli wciągnąłem 188, z magazynu odzyskałem 143, no i zakupić w cudzysłowie z sieci musiałem 1230 kWh. Tak to wygląda od strony wysokonapięciowego magazynu energii. A tutaj mamy, słuchajcie, pompę ciepła, tylko właśnie mi się wszystkie trzy pompy ciepła, bo na niebiesko to jest 2,6, na ten ciemno niebieski to jest 7 kW i tutaj mamy 3,5 kW klimatyzator, to jest no na pomarańczowo. I zobaczcie, jak przyszło zimno, to tutaj ponad 60 kWh. Później wam pokażę ze stacji pogodowej, w którym momencie jakie to było zimno, ale no już ciągło i nie było źle, nie było, słuchajcie, tragedii, także tutaj temat ogarnia elegancko. Dalej, bo był klient, ale się rozmyślił, wysokonapięciowy magazyn energii, tutaj ten na trojaczku jest dalej dostępny, jakby ktoś chciał, czyli magazyn energii, do niego całe zarządzanie na EWS-ie, do tego zasilacz buforowy i bateria. Jakby kogoś interesowało, to jest dostępne. Niskonapięciowy ogarnia temat. Niedużo z sieci trzeba było pobrać. Bardzo fajnie do słońca sobie operowało i nawet jakby są takie już takie konkretnie bezchmurne dni, to no ładuje się do pełna i podpinam elektryka i go męczę, bo jak wiem, że na drugi dzień też będzie słonecznie, to wtedy ładuję z 10 kWh, z niego wyciągam, mu tu jest 15 kWh w tym magazynie, żeby na drugi dzień no ta energia się nie zmarnowała, także no już w styczniu elektryk trochę na niskonapięciowym magazynie też polatał, także bardzo fajnie sobie to wszystko daje radę. Jak widzicie, ładowarka już jest 60 amperowa i 150 V, żeby nie upalić. Tamta na razie leży i czeka na informację od producenta, czy mogę ją rozebrać i pokazać, co się w niej zepsuło. Także tutaj jest fajnie. Fajnie jak na kombajnie, jak to mówią. Pim, 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 pim. O, tutaj ciepły. Tutaj co wam pokażę. Co się dzieje na bieżąco? Na bieżąco to
wciągam energię z sieci i tutaj z paneli coś tam podbierane jest delikatnie. Dzisiaj, no bo już poprzedniego miesiąca wam tu nie pokażę, bo niestety software tak ma tylko w aplikacji. Dzisiaj i tak widzicie z magazynu jeszcze wczorajszej energii wyciągnąłem 6 kWh, znaczy 4, no bo dzisiaj dobiłem już 2 i pomału się to wszystko, słuchajcie, bardzo fajnie kręci. Kolektory, pompa ciepła do CW, to jest w Excelu ile tam wciągnęło. Kolektory bardzo fajnie sobie, słuchajcie, dają radę. Grzeje wszystko, nawet już się tutaj zawód trzydrogowy uruchamiał, żeby drugą wężownicę puścić, bo zbiornik już mi przekraczał 60 stopni, na wyjściu już było więcej jak 55 stopni i tak się zastanawiam właśnie, czy tutaj mamy tego delikwenta, bo trochę tutaj mam zawór trzydrogowy, czy tego po prostu nie wypieprzyć i normalnie puścić przez wężownicę powrót i mieć tak naprawdę święty spokój, że mi się zawór zatnie, a te kolektory jednak robią robotę i jest bardzo dużo z nich energii. Także no, jak to mówię, 5 przez 10 i słuchajcie, lecimy dalej do konkretów. I na początek słuchajcie trochę z temperatur ze stycznia, bo było dosyć, słuchajcie, ciekawie. Jak widzicie, najwyższa temperatura 8,3, najniższa minus 18 stopni, średnia 0,6. Tutaj mamy punkt rosy, wilgotność i tutaj opady mamy 57-58 mm prawie spadło. Tu jest chyba na metr kwadratowy liczone. Wiatr 46,8 najmocniejszy, 0,0 no najsłabsze, bo nie wiało, 5,7 średnia. Porywy wiatru maksymalne do 57 km na godzinę i ciśnienie też tak powiem wam skakało tutaj góra dół, góra dół. Jak widzicie, kilka dni było, o zobaczcie, tutaj było 8-7 stopni, a później chodziła w dół, taki przestrzał na minus 18 i to się tak trzymało kilka dni, a później już tak w miarę na spokojnie te temperatury się trzymają, takie plus minus 0, jak ja to mówię. Wiatru no nie brakuje, co dzień coś tam sobie wieje, tylko dalej tej średnia no niestety jest jaka jest. Najwięcej tego kierunku jest z południa i południowy wschód, nie południowy zachód, przepraszam, bo to jest west. Południowy zachód i południe największy tego kierunku. Opady tutaj no się zdarzało od czasu do czasu, widzimy, deszcz pada, a nie śnieg praktycznie. Tutaj macie ciśnienie, zobaczcie jak to ciśnienie jeździło, góra dół normalnie jak rodeo. Tutaj mamy nasłonecznienie, czyli codziennie ileś tam tych watów na metr kwadratowy tego słońca było i tutaj mamy indeks UV, ale indeks UV nas nie interesuje. Także tak to, słuchajcie, wygląda. No i zapraszam do Excela. I słuchajcie, lecimy z tematem. Także najpierw podsumowanie to, co się ogólnie koło domu działo. Także z sieci pobrałem 1399 kWh, oddałem do sieci 12 kWh. Całkowita produkcja z dwóch solar trackerów to jest 366 kWh. Z tego zużyłem bezpośrednio albo przez magazyn energii 354 kWh, także moja autokonsumpcja magazynowo bezpośrednia to jest 97%, także no widzicie, magazyn energii robi robotę i całą energię nam zatrzymuje w domu. Nadwyżka na dzień dzisiejszy to jest 1356 kWh. Całkowite zużycie na dom, nie licząc instalacji off-gridowej, to będzie osobno, to jest 1753 kWh, w tym dom prąd użytkowy plus ładowanie auto elektrycznego, bo z off-gridu oczywiście teraz nie ogarnę, to jest 702 kWh. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej wciągnęła 61 kWh. Farelka na ogrzewanie, dogrzewanie łazienki wciągnęła 10 kWh. Pompa ciepła, powietrze, woda grzejąca na grzejniki
zużyła 709 kWh, klimatyzator 3,5 kW zużył 145 kWh, klimatyzator 2,6 kW zużył 126 kWh. Razem na ogrzewanie, no tak powiem, elektryczne, prądem domu poprzez pompę ciepła i farelkę poszło 990 kWh, także jeszcze 1000 kWh nie przekroczyłem i to mnie bardzo cieszy. Jak widzieliście wcześniej, że te temperatury takie były i do góry i na dół, różnie to było. Także dalej, słuchajcie, poszło z samej pompy, bo to jest liczone z pompy ciepło, powietrze, woda, poszło mi 7,617 gigajouli. Tyle energii wyprodukowane zostało przez pompę ciepła i to daje nam średni miesięczny COP na poziomie 3. Także powiem Wam, bardzo dobrze to wygląda. A stało się to tak, bo średnia temperatura jednak w styczniu to jest minus 0,6 stopnia przy średniej prędkości wiatru 5,7 stopnia. Także tak wygląda tutaj wszystko u mnie w domu. I teraz sobie, słuchajcie, przeskoczymy na drugiego, czyli off-grid i elektryk. Już jesteśmy i lecimy, słuchajcie, z tematem. Tak to się zaczęło w 2023 od Mitsubishi i Miewa, od lipca, także teraz lecimy nowy rok i tak naprawdę nowy rok z nowym autem, nie? Teraz mamy Renault Kangoo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest pasek z tamtego roku, wliczone dane, a ja to sobie na bieżąco też, żeby było tutaj sumowane, słuchajcie, z całości. Jo się rozplumkali, ja tak cały dzień czasami, tylko plum. Ja nie mam na to czasu po prostu, czasami czasu, no i tyle. I tak musi plumkać, a ja idę do swojej roboty. A później odpowiem, jak dopiero znajdę chwilę. I tak, w styczniu energia pobrana z sieci do tego off-grida, no, taki off-grid z dopakowaniem do sieci, o zobaczcie, no i widzicie, i zapomniałem tutaj dopisać. Tak szybko robiłem tego Excela, że po prostu zapomniałem dopisać. I już jest. Także jeszcze raz, energię pobrana z sieci, żeby tę instalację off-gridową w miarę ogarnąć, to jest 18 kWh zużyta bezpośrednio, znaczy cała energia, która została wyciągnięta z tego magazynu energii, 92 kWh, czyli 92 minus 18 daje nam, jak tak piszę, darmowa energia, czyli to, co już mi pozostało z tej fotowoltaiki, po stratach, po wszystkich przetworzeniach innych rzeczy, to jest 74 kWh i no i tak, no i to jest 74 na styczeń, jak na razie całościowo to już jest 578 kWh, ale to tutaj nie liczymy, każdy sobie na dole tutaj może zobaczyć, jak to wychodzi. Przechodzimy do auta elektrycznego i słuchajcie, 1120 km przejechałem Kangurem w styczniu. Na to mi poszło na ładowanie auta elektrycznego 246 kWh, bo on zużył tej energii mniej. Znaczy tak, mniej zużył, bo jak wiecie, że na przykład przejedziemy tam 10 kWh auto zużyje, to z 12 trzeba do niego wsadzić 11-12, także ja liczę energię, którą wsadziłem w auto, a nie energię, która tylko została wykorzystana i tam to się nie liczy. Nie. Liczymy to, czym żeśmy zatankowali auto, bo to jest ta energia, którą żeśmy po prostu na to wszystko wsadzili. Tu są te wszystkie straty, postoje i inne rzeczy, nie? Także poszło 246 kWh, średnio na 100 km mamy 22 kWh i teraz liczymy z tego oszczędność. Oszczędność liczę przez to, że wziąłem sobie średnią 7 litrów na 100 diesla, takie auto co miałem poprzedniego, czyli 7 litrów na 100 razy te 1120 km minus to, co już mi te litry wyszły, minus 7 litrów, które mi poszło na ogrzewanie elektryka Webastem, no bo 7 litrów wciągnął, dlatego mam taki dobry wynik jeżdżąc w zimie 22 kWh, bo ogrzewam się Webastem, także no nie tracę energii, chyba że robię krótkie trasy, to wtedy grzałkami grzeję, no ale tutaj szału nie ma z tych grzałek niestety do
0 stopni niżej to się nie da tym ogrzeć. Nie dlatego też dali po prostu fabryczne Webasto. I mnożąc to przez cenę, to co zostało, nie po odjęciu tych 7 litrów, te litry razy 6,54 to jest średnia cena ropy na miesiąc styczeń. Wychodzi mi 476 zł. Dalej, że nie wydałem po prostu na paliwo, no, żeby gdzieś pojeździć, tylko poszło ze swojego. Tutaj macie na dole na bieżąco, jak to jest w tamtym roku i w tym roku. I tak to, słuchajcie, wygląda. Także tak to wygląda na bieżąco. Wszystko jakoś to się pomału kręci. Idzie luty, może będzie lepszy, może więcej na swoim człowiek poleci, a może mniej. Zobaczymy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Szczęścia, zdrowia. No i widzimy się na Enexie. Mam nadzieję, że i wy nie możecie się doczekać już na targi Enex w Kielcach. Strefa youtubera już niedługo was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 luty. - 300 wystawców w 7 halach. Bądź z nami w strefie youtubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie youtubera. Zapraszam fanów elektromobilności, spotkajmy się na Enexie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią. Opowiem wam, jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami. O magazynach mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii, bo to przyszłość. Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego. Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 luty 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa youtubera.